Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt z aniołem, którego możesz przykleić na deskę, płótno albo na karton. Zaczynam od wykonania samodzielnie masy pękającej, która będzie uzupełnieniem tła. I do tej masy potrzebuję proszku 3D Easy Flex w proporcji 3 miarek, jedną miarkę Powertexu i jedną miarkę wody. Powstaje taka bardzo elastyczna, sympatyczna, bo pękająca masa. Tło zaaranżuję sobie za pomocą tektury falistej, którą przykleję medium Powertex Ivory. To medium spowoduje, że to tło się zrobi bardziej stabilne, bardziej sztywne i bardzo dobrze przygotuje też to płótno, bądź deskę, bądź karton pod kolorowanie. Po przyklejeniu tektury falistej uzupełniam jej boki za pomocą wcześniej przygotowanej pasty pękającej. Staram się nie budować tej struktury jakoś bardzo wysoko, ale to, co chciałabym w tej chwili zrobić, to jest jakby zamaskowanie brzegów tej tektury, tak żeby one były kontynuowane na tle mojego przyszłego obrazu. Na tą przygotowaną wcześniej pastę i Powertex, które są jeszcze mokre, posypuję drobnymi kuleczkami. To nie jest piasek, tylko te najdrobniejsze kulki przypominające kaszkę. One dają super strukturę. Kiedy to moje tło sobie przysycha, mogę zająć się moją postacią. Moją postać buduję w wersji takiej zupełnie podstawowej na tak zwaną syrenkę. Czyli potrzebuję do tego głównie główki powertexowej i folii aluminiowej. Buduję najpierw coś w rodzaju takiej klepsydry, żeby zaznaczyć miejsce, w którym jest talia. Następnie tą postać jakby sadzam i tworzę taką syrenkę z podniesionymi kolanami. Całość tej konstrukcji muszę tą folią aluminiową ustabilizować, czyli ja tej folii dodaję tyle, żeby ta postać zaczęła przypominać człowieka. Gdybym miała robić tą postać po raz drugi, to bardziej usztywniłabym dolną część nóg, bo ona ma tendencję do tego, żeby się jakby trochę rozciągać w momencie ubierania, czyli tą dolną część łydek i stopy warto tą folią malarską folią aluminiową jeszcze wzmocnić. Całą postać bardzo dokładnie oklejam taśmą malarską, to powoduje, że ta postać będzie bardziej trwała dzięki nasączeniu Powertexem. I teraz rączki. Rączki robię w ten sposób, że biorę mniej więcej kwadratowy kawałek folii aluminiowej, składam go po przekątnej, następnie ten pasek około 2 cm zwijam w taki dosyć mocny pręt i tą końcówką montuję po prostu rączkę. Jest to rączka dosyć mało stabilna, mało sztywna, ale w przypadku, kiedy ta postać jest leżąca, a nie stojąca, to w zupełności wystarczy. Rączki można przyczepić do postaci taśmą malarską i co jest bardzo ważne, nie zostawiamy takich kikucików, tylko tą grubość ręki nadbudowujemy taśmą właśnie z folii aluminiowej, tak żeby po prostu ta ręka była w miarę naturalnie i proporcjonalnie gruba do całości postaci. Później te rączki w całości owijam również tą papierową taśmą malarską, tak żeby również rączki ustabilizować i usztywnić za pomocą Powertexu. Można już zaznaczyć łokcie, ułożenie wstępne tych rączek i to jest moja gotowa syrenka, która jest na tyle stabilna, że po położeniu na obrazie, podobraziu, na desce bądź na kartonie będzie można ją po prostu usztywnić i ubrać. Skrzydła zrobię z tektury falistej. To jest taki kształt, który sobie kiedyś tam wymyśliłam i ten kształt jest proporcjonalny do tej postaci, ale to już jakby kształt każdy wymyśla sobie sam. I po wycięciu tych 2 kawałków tektury falistej nasączam je bardzo dokładnie z lewej i z prawej strony Powertexem. Orientacyjnie przykładam postać już na podobrazie tam, gdzie ma leżeć, po to, żeby też orientacyjnie umieścić już dobrze skrzydła.
Czyli teraz skrzydło było nasączone z lewej strony, teraz z prawej. Uwaga, teraz się będzie dosyć trudno zdejmowało z tej folii aluminiowej, ale da się to zrobić. I taki mały zabieg, który ja stosuję, podkładam pod skrzydło kawałeczek zwiniętej folii aluminiowej. Dzięki temu ono się podniesie i będzie po prostu bardziej trójwymiarowe, bardziej plastyczne i będzie o wiele ciekawiej wyglądało niż takie po prostu tylko położone na podobraziu. Drugie skrzydło podobnie podkładam pod postać i pod skrzydło taka zwinięta kulka folii aluminiowej. Do dekoracji skrzydeł użyję Paper Decoration w kolorze białym, czyli nie naturalne, a biały, bo ono jest bardziej strukturalne. Po prostu urywam sobie dwa kawałki, rozciągam je tak, żeby były bardzo strukturalne. Nasączam PowerTexem bardzo dokładnie z lewej i z prawej strony. Cały czas pracuję PowerTexem w kolorze Ivory, może też być PowerTex biały, jakby nie ma tutaj znaczenia, i układam na moim wcześniej przygotowanym skrzydle. To jest ta tektura falisa, to jest mój, można powiedzieć, stelaż. Można poprawić jakieś niedoskonałości tym Ivory i następnie mogę zabrać się za malowanie postaci. Główkę najpierw spryskałam wodą, żeby lepiej przyjmowała PowerTex i teraz maluję całą postać PowerTexem Ivory po to, żeby zyskała na stabilności i później też, żeby się jednolicie kolorowała. Chodzi mi o główkę i dłonie. Kiedy postać jest dokładnie pomalowana, łącznie z rączkami, tyłem i przodem, mogę zacząć myśleć o ubieraniu. Do ubierania przygotowałam stockinette, czyli tą dzianinę taką rozciągliwą, bardzo, bardzo sympatyczny materiał. Ja sobie wycięłam dwa takie bardzo nieregularne, niewielkie kwadraty i te kwadraty będą stanowiły nie tylko moje rękawy, ale również bluzkę, bo one się super rozciągają na taki kołnierz na górze. A pozostałą część tkaniny użyłam jako sukienki. I tutaj te podniesione kolanka to jest taki fajny element, który trochę ożywia tą postać. Ona nie jest taka płaska, po prostu leżąca jak deska, tylko te uniesione kolanka wprowadzają pewną dynamikę. No i tak teraz wyglądają moje ręce. Zanim zacznę dalej pracować nad aniołem, to muszę po prostu je porządnie umyć, bo przechodzę do masy modelarskiej i foremek. Na sam koniec, kiedy moja postać już jest ubrana, gotowa, jakby ubranie jest udrapowane, robię sobie skrzydełka z lekkiej masy modelarskiej i z piórek. Tych piórek potrzebuję około 4 dużych i kilka małych. One są na tej samej foremce, także nie ma potrzeby używać dwóch. I kiedy te piórka jeszcze są świeże i mokre, mogę je przykleić za pomocą PowerTexu Ivory, dlatego że one się dzięki temu, że są świeże, będą bardzo fajnie wyginać na tych skrzydłach. No i sobie ozdabiam skrzydła. Tych piórek możesz umieścić tyle, ile po prostu uważasz za stosowne. A teraz najciekawsze i moje ulubione, kolorowanie. Wszystko zdążyło jakby się już troszeczkę osadzić, ale nie jest suche. Możesz to zrobić tego samego dnia. Patyna bister i troszeczkę wody i po prostu psikasz po skrzydłach, psikasz po postaci i psikasz na tło. Mimo że to na początku wygląda naprawdę kiepsko, uwierz mi, że podczas bielenia, a teraz widać, że suchym pędzlem za pomocą tego Ivory można zacząć to bielić, to wszystko zaczyna ponownie robić się delikatne, subtelne i naprawdę eleganckie. Czyli to tło wcześniej przygotowane na ciemny kolor, teraz wybieliłam za pomocą pędzla i PowerTex Ivory, tylko pamiętaj, żeby tego PowerTexu nabierać na pędzel bardzo niewielką ilość, to musi być prawie że suchy pędzel i sobie tak po prostu miziam i po twarzy i po główce, z powrotem rozjaśniając tą postać i też każdy element tej postaci, każda zagmiotka, każde wgłębienie zaczyna być porządnie widoczne. Dedykuję ten film moim patronom, którzy pracują nad zawartością mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie bohatera drugiego planu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!